Cześć wszystkim, z tej strony Blueberry Bloom i witam was w kolejnym odcinku mojej podróżniczej serii. W dniu dzisiejszym wracamy do Polski, a dokładniej do miasta Zielona Góra. Jest to największe miasto województwa lubuskiego, którego atrakcją są malutkie bachusiki rozlokowane w jego różnych częściach. Szczerze powiedziawszy, przypomina mi to w pewnym stopniu koncept wrocławskich krasnali, ale nie ukrywam, że to ciekawy sposób na promocję tego miejsca. Przed rozpoczęciem poszukiwań warto zaopatrzyć się w bachusikową mapę, którą można nabyć w punkcie informacji turystycznej. Jest on zlokalizowany na Starym Rynku. Tak oto wygląda sama mapa. Stary Rynek stanowi centralną część miasta. Przez wieki wielokrotnie zmieniał się jego kształt. Najstarsze kamienice znajdujące się we wschodnim skrzydle pochodzą z XVIII wieku, natomiast skrzydło zachodnie z przełomu XIX i XX wieku. Najważniejszym budynkiem zielonogórskiego rynku jest jednak ratusz, którego wygląd jest efektem modernizacji pierwotnego, XV-wiecznego projektu. Przy czym należy zaznaczyć, iż ostatnie zmiany, w tym podwyższenie skrzydła północnego ratusza, miało miejsce dopiero w 1919 roku. Ciekawostką jest fakt, iż ratuszowa wieża liczy obecnie 54 metry, czyli 2 razy więcej aniżeli miało to miejsce w pierwotnym projekcie. Podczas naszych bachusikowych poszukiwań mijaliśmy również zbudowaną w 1487 roku wieżę łazienną głodową, która wzmacniała kiedyś bramę nową, będącą częścią kamienno-ceglanych murów obronnych miasta. Kilka chwil później byliśmy już koło gmachu Uniwersytetu Zielonogórskiego, gdzie to znaleźliśmy kolejnego bachusika z naszej listy. Zielonogórską Starówkę w dużej mierze stanowi zabudowa mieszkalna z przełomu XIX i XX wieku. Jest ona jednak umiejscowiona na parcelach wyznaczonych jeszcze w średniowieczu. Wiele wcześniejszych budynków nie zachowało się, głównie ze względu na wielokrotne pożary, które szczególnie w XVII wieku zniszczyły miasto. Możecie mnie zapytać, czemu bachusiki stały się niejako symbolem miasta? Otóż Zielona Góra jest znana jako polskie miasto wina, a jednym z patronów miasta jest Bacchus, rzymski bóg wina. Bachusiki są dziećmi Bachusa. Malutkie figurki pojawiły się po raz pierwszy w 2010 roku i obecnie możemy znaleźć ich ponad 50. Zieloną Górę warto odwiedzić we wrześniu, kiedy to odbywa się doroczna impreza Winobranie, czyli największe święto wina w Polsce. Trwa ono 9 dni, podczas których odbywają się liczne koncerty, jak również konkurs win, spotkania teatralne, nie zapominając o najbarwniejszym elemencie całej imprezy, czyli korowodzie, za którego organizację odpowiada zazwyczaj Teatr Lubuski. Niedaleko kościoła pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej znajduje się pomnik patrona winiarzy świętego Urbana I. Tenże pomnik został odsłonięty w 2018 roku. Papież Urban I przyjaźnie się schyla w stronę mieszkańców i ich gości i częstuje winogronem. Na sobie ma stułę z herbami Zielonej Góry. W okolicach Starego Miasta oraz Starówki możemy znaleźć wiele poukrywanych bachusików. Czasami warto podnieść głowę, by żadnego nie pominąć podczas naszych poszukiwań. Będąc w Zielonej Górze, zwłaszcza w sobotę, polecam wam zaopatrzyć się w pamiątki z wizyty w tym mieście jak najszybciej się da. Z własnego doświadczenia powiem, iż realizując nagranie będące podstawą dzisiejszego odcinka doznałem niemałego rozczarowania, kiedy to po zakończonej transmisji okazało się, iż wszystkie sklepy z pamiątkami w okolicach Starego Miasta, w tym punkt informacji turystycznej, były już zamknięte o godzinie 13. Będąc na zielonogórskim deptaku, nie zapomnijcie zrobić sobie pamiątkowego zdjęcia przy dużym pomniku Bachusa. Jest on główną postacią większości lokalnych pocztówek.
Ciekawym odkryciem dla mnie był mural zlokalizowany na ulicy Kupieckiej. Jest on autorstwa Jakuba Biko Bitki i nosi tytuł Hollywood Mend Experiment. Robi on piorunujące wrażenie, biorąc pod uwagę detale w odwzorowaniu postaci z wielu kinowych klasyków, które zapisały się w historii kinematografii. Zobaczcie zresztą sami. Podczas naszej wyprawy mijaliśmy również Centrum Przyrodnicze Centrum Nauki Keplera. Na Centrum Nauki Keplera składają się dwa obiekty, Planetarium Wenus oraz Centrum Przyrodnicze. Centrum Przyrodnicze powstało w budynku XIX-wiecznej fabryki tekstylnej, którą w trakcie II wojny światowej przemieniono w fabrykę zbrojeniową. Największe w zachodniej Polsce planetarium zostało otwarte w Zielonej Górze w 2015 roku. Jego wyjątkowość polegała przede wszystkim na zastosowaniu ruchomej kopuły, która może zmieniać kąt nachylenia względem widowni w trakcie pokazu. Jedynie 3 planetaria na świecie posiadają taką technologię. Jeżeli chcemy odpocząć, możemy usiąść na chwilę na ławeczce, na której zasiada Cyprian Kamil Norwid. Znajduje się ona przed budynkiem biblioteki, która nosi jego imię. Po krótkiej wycieczce autobusem miejskim dotarliśmy w okolice pomnika bohaterów II wojny światowej, skąd ruszyliśmy w dalszą drogę. Kilka chwil później mijaliśmy ewangelicki Kościół Jezusowy. Kościół zbudowano w latach 1909-1911 z dala od centrum miasta dla gminy staroluterańskiej. Ufundowany został składek wiernych. Po II wojnie światowej świątynię przyjęli katolicy, użytkując ją jako kaplicę ślubów pod wezwaniem świętego Józefa. W 1950 roku przywrócono w kościele obrządek ewangelicki. Clem Clemens Felchnerowski przeszedł do historii Zielonej Góry dzięki barwnym anegdotom spisywanym przez lokalnych literatów. Był jednym z najlepszych malarzy, jacy kiedykolwiek tworzyli w tym mieście. Zasiada on przy stoliku zlokalizowanym nieopodal obchodzącego swoje 101 urodziny kina Nysa oraz Teatru Lubuskiego i Muzeum Ziemi Lubuskiej. Wszystkie te atrakcje dzieli od siebie kilkanaście metrów. Andrzej Huszcza zapisał się w historii zielonogórskiego żużla, sportu znanego za naszymi granicami jako Speedway. Do jego licznych sukcesów można zaliczyć m.in. 4 tytuły drużynowego mistrza Polski z lokalnym, zasłużonym zespołem falubazem Zielona Góra. Nasza jednodniowa wyprawa do miasta Wina powoli dobiegała końca. Zdecydowaliśmy się na krótki spacer ulicami Starego Miasta, by zrobić kilka pamiątkowych zdjęć. Przed odjazdem odwiedziliśmy Cafe Kratka, gdzie to po zjedzeniu bardzo dobrego ciasta i wypiciu filiżanki mocnej kawy ruszyliśmy w drogę powrotną. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Jeżeli materiał się spodobał, nie zapomnij zostawić łapki w górę oraz zasubskrybować kanał, by być na bieżąco z nowymi filmami. Zapraszam również do dyskusji w komentarzach i zapoznania się z moimi innymi kontami, m.in. w serwisie Twitch, gdzie to prowadzę transmisje na żywo, oraz Instagramie, gdzie to publikuję zdjęcia z odwiedzanych miejsc. Wszystkie linki dostępne są w opisie tego filmu. Z tej strony Blueberry Bloom. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!